Wracasz z pracy. Słońce świeci, zakupy zrobione, klucze do mieszkania w tej samej przegródce co zawsze. Za chwilę czas na relaks. I wtedy dźwięk wiadomości. Twoja koleżanka pisze: Słuchaj, nie wiem, czy powinnam ci to mówić, ale chyba dowiedziałam się, dlaczego twoje nazwisko zaczęło krążyć po firmie. Koniec wiadomości, bez wyjaśnień, bez dalszego ciągu. Próbujesz do niej zadzwonić, ale nie odbiera. I nagle stoisz w korytarzu, z torbą z ziemniakami w płaszczu, z sercem w gardle. Nie masz kontekstu. Nie wiesz, o co chodzi, nie wiesz, skąd wie, a nawet nie masz pewności, że twoje nazwisko krąży po firmie. Przynajmniej dotąd niczego takiego nie podejrzewałaś. Ale już wiesz jedno. To coś, czego musisz się dowiedzieć. Dziś powiem właśnie o tych momentach, w których brakuje tylko jednego zdania, ale to właśnie ono trzyma nas w emocjonalnym potrzasku. O luce informacyjnej, która zmienia zwykły wieczór w analizę śledczą w głowie. Cześć, tu Beata z kanału Sztuka do Gadania, czyli przestrzeni, gdzie wspólnie z Klaudią przyglądamy się temu, jak rozmawiamy na co dzień. W pracy, w domu, między słowami i między wersami. Bez nadęcia, ale z uchem nastawionym na to, co działa, co czasem niekoniecznie. Uczymy się mówić tak, żeby zostawić po sobie coś dobrego, albo przynajmniej zrozumiałego. A więc zacznijmy. Co to właściwie jest luka informacyjna? Zdarzyło ci się kiedyś rozwieszać pranie i nagle usłyszeć przez balkon, jak ktoś mówi: Ty, słyszałaś o tej akcji z panią Zosią? Zosia to ty. Nie wiesz, o jakiej akcji wspomina sąsiadka. Wiatr tylko trzepocze twoimi skarpetkami, a ty stoisz z tymi klamerkami w ręce i czujesz, że nie ma takiej siły, która pozwoli ci spokojnie rozwiesić resztę. Analizujesz, o co mogło chodzić. I to jest właśnie moment, kiedy w twoim mózgu odpala się coś, co psycholog George Loewenstein nazwał luką informacyjną. Ale uwaga, Loewenstein nie mówił, że ciekawość to po prostu chęć poznania świata. Nie. On twierdził, że ciekawość rodzi się wtedy, kiedy zauważamy, że czegoś nam konkretnie brakuje. Nie wiedzy w ogóle, tylko fragmentu, który powinien tam być. To tak, jakbyś oglądała kryminał i nagle ktoś zatrzymał film tuż przed ujawnieniem mordercy. Albo jakby ktoś opublikował na firmowym czacie screen twojej wiadomości, ale tylko jedno zdanie. Musimy to zrobić, zanim ktoś się zorientuje. Bez kontekstu. Nie wiadomo, czy chodzi o niespodziankę urodzinową, kreatywną księgowość, czy nielegalne hodowanie bazylii na parapecie w kuchni. Ale wystarczy. Już jesteś tym kimś. I teraz próbuj wytłumaczyć, że chodziło o podmianę jednego slajdu w prezentacji. Za późno. W głowach ludzi już się kręci serial, a ty nawet nie znasz tytułu. Loewenstein mówił: Ciekawość to emocja poznawcza, która pojawia się, gdy w naszym systemie wiedzy pojawi się luka. I co najważniejsze, ta luka musi być dostrzegalna. Musimy zorientować się, że coś powinniśmy wiedzieć, ale nie wiemy. Czyli nie wystarczy, że czegoś nie wiemy. Musimy wiedzieć, że nie wiemy i czuć, że to brak istotny. To właśnie wtedy pojawia się luka informacyjna. Ale czasem, mimo że wiemy, że nie wiemy, mózg wzrusza ramionami. Weźmy taki przykład. Znajoma mówi: Widziałam dziś twojego sąsiada z jakąś kobietą. I teraz, jeśli to sąsiad z trzeciego piętra, którego kojarzysz tylko z tego, że zawsze parkuje za blisko twojego auta, mózg przyjmuje to jak wiadomość o pogodzie w Maroku. Aha, spoko. Nie ma śledztwa, nie ma analizy, nie jesteś zaangażowana emocjonalnie, nie masz kontekstu, nie zależy ci na rozwiązaniu tej zagadki. Czyli wiesz, że czegoś nie wiesz, nawet zauważasz brak, ale nie uznajesz go za ważny. I dlatego nie powstaje luka informacyjna. Nie masz potrzeby dowiadywania się więcej, bo mózg mówi: To nie mój serial, zostawiam. I tak właśnie działa filtr poznawczy. Jeśli nie czujesz, że coś jest dla ciebie ważne, to choćby informacja była tuż obok, przeleci jak gołąb nad balkonem. Może zauważysz, ale nie zostanie. Więc kiedy powstaje luka informacyjna? Musisz znać kontekst. Musisz wiedzieć, że czegoś konkretnie ci brakuje. I musisz uznać to za wartościowe, bo nie każda luka budzi ciekawość. Ja nie mam pojęcia, jak się robi stalnie rdzewną i żyję. Ale jak mi ktoś powie, w twoim CV jest coś, co mnie bardzo zastanowiło, to już inna rozmowa. A mózg? On po prostu nie cierpi wiszących spraw, niedokończonych zdań.
układanek bez ostatniego puzla. To trochę jak z kichaniem. Czujesz, że coś się zbliża i dopóki nie kichniesz, nie będzie ulgi. Więc jeszcze raz, luka informacyjna to nie brak wiedzy tak w ogóle, tylko taki brak, który czujesz, bo masz już jego kontur. Nie wiesz wszystkiego i dobrze, ale jak się dowiesz, że ktoś wie coś, czego ty nie wiesz, a co jest z jakiegoś powodu dla ciebie interesujące, to możesz mieć pranie w rękach, możesz stać na balkonie, ale w głowie już zaczyna się odcinek kryminalny, reżyserowany przez samego George'a Lowensteina. Dobra, to teraz historia z życia. Moja siostra od lat zamawia jedzenie z tej samej knajpy. I zawsze pisze w uwagach makaron bez pietruszki, proszę. Bo dla niej pietruszka to nie zioło, przyprawa, to obraza. To jakby ktoś jej podał danie posypane brudnym tynkiem zeskrobanym z balkonu. I jeden raz nie dopisała tej pietruszki, bo zamawiała w biegu. Nawet gdy to zauważyła, machnęła ręką, uznając, że oni i tak ją znają i na pewno wiedzą. I przyszło zamówienie. Makaron z pietruszką. Jakby los powiedział, a jednak nie jesteście tacy bliscy, jak ci się wydawało. I wiecie, co jest najgorsze? To, że nasz mózg dokładnie tak działa, jak ta dostawa. Dopóki nie dostanie czegoś domkniętego, trzyma to w głowie. Jak kucharz, który czeka z pietruszką w ręku. No mów, sypać czy nie sypać? Ale po każdym zakończonym zamówieniu następuje reset. I jeśli nie pojawi się nic dodatkowego, co sprawi, że nasze słowa zostały zapamiętane, żadna siła nie zmusi tego kucharza do tego, by nie dodać znienawidzonego przez nas elementu jego układanki składającej się na danie. I teraz wchodzi na scenę Bluma Zeigarnik, profesor psychologii z Moskwy. Ona w latach 20. XX wieku miała taką obserwację. Kelnerzy w jednej z restauracji lepiej zapamiętywali otwarte rachunki niż te, które już zostały zapłacone. Czyli dopóki klient nie zapłacił, wiedzą, że miała być herbata, 2 naleśniki i ciasto z malinami. Ale jak zapłacone, to już nie wiedzą, że ten klient w ogóle był człowiekiem. Bluma się tym zafascynowała i pomyślała, a sprawdzę to naukowo, a nie tylko tak przy kawie. Więc zrobiła eksperyment. Dała ludziom do wykonania różne zadania. Proste rzeczy jak układanki czy łamigłówki. Ale połowie przerwała pracę w trakcie. I potem zapytała wszystkich, które zadania pamiętają najlepiej. I co się okazało? Ludzie lepiej pamiętali te, których nie zdążyli dokończyć, bo mózg traktował je jak sprawy do domknięcia. Jak otwarte zakładki w przeglądarce, które cię męczą nawet jak są w tle. I teraz wracamy do tej wiadomości. Nie wiem, czy powinnam ci to mówić, ale... Albo twoje nazwisko zaczęło krążyć po firmie. To jest dokładnie taka otwarta zakładka. Otwarta, migająca, piszczy w tle jak niedokończony rachunek. I mózg nie odpuści, dopóki nie domkniesz. Nie domkniesz, nie dowiesz się, czy to pietruszka, czy może coś poważniejszego. Dlatego protip na życie. Jeśli już musisz coś powiedzieć i urwać, zostaw choć bezpiecznik. Nie mów, muszę ci coś powiedzieć i tyle. Powiedz, pogadamy wieczorem. Mam super pomysł na prezent dla twojej mamy. No dobrze. Skoro już wiemy, że mózg nie odpuszcza niedopowiedzeń, że zamienia zwykłą wiadomość w dramat, a makaron w metaforę emocjonalnego zawieszenia, pozwól, że dodam jeszcze jednego bohatera tej neuroopowieści. To się nazywa jądro półleżące. I wiem, jak to brzmi. Jak mebel z Ikei, który miał być półką, a okazał się leżakiem do medytacji. Ale to naprawdę jest część naszego mózgu. I w dodatku to ta część, która odpowiada za nagrodę, przyjemność i motywację. Czyli jądro półleżące to taki wewnętrzny, mózgowy labrador. Zawsze gotowy, zawsze czujny, zawsze szczęśliwy, jak tylko widzi smaczek, czyli informacje. I teraz najciekawsze. To jądro półleżące uruchamia się nie wtedy, gdy coś już wiemy. O nie, ono odpala się wtedy, gdy dowiadujemy się, że czegoś nie wiemy, ale zaraz się dowiemy lub przynajmniej możemy się dowiedzieć. Czyli nie wiem, tylko zaraz się dowiem.
To dlatego klikamy w artykuły. Nie uwierzysz, co zrobiła. Punkt 3 zmieni twoje życie. To dlatego nie możemy spać po wiadomości. Musimy pogadać, ale nie teraz. To jakby mózg podkręcił głośność, zasłonił wszystkie okna i powiedział: nie ruszamy się stąd, póki nie wiemy, o co chodzi. I teraz kilka scenek. Historie z życia. Mikrodramaty, które pokazują, że luka informacyjna nie musi być epicka. Wystarczy jedno zdanie, a właściwie jego brak. Scena pierwsza. To nie tak miało wyjść. Znajoma w pracy dostaje wiadomość od klienta. Musimy porozmawiać o waszym ostatnim raporcie. Potrzebne zmiany. I koniec. Godzina 10:13. On nie odpisuje do 14:27. Ona przez ten czas w głowie już ma: zrobiliśmy błąd w danych. Coś pominęliśmy. Czy ja przypadkiem nie wysłałam wersji z komentarzami? Ostatecznie okazało się, że klient zamówił sobie nowy szablon i chce przeniesienia prezentacji na inne tło. Ale przez te 4 godziny przez głowę mojej koleżanki przeszła cała masa negatywnych scenariuszy, które mogły zmienić jej życie na gorsze. Od pożegnania się z tym klientem, aż po zwolnienie dyscyplinarne z brakiem odprawy. Scena druga. Mama, która wie. Telefon od mamy. Cześć, dzwonię tak tylko. A w sumie to nieważne, pogadamy później. Rozłącza się. Nieważne? To nie jest nieważne. To jest zdanie, które w głowie córki uruchamia 1000 scenariuszy. Tata chory? Ktoś się rozwodzi? Znowu ta sąsiadka? Później się okazuje, że mama widziała twojego byłego w Lidlu, ale zanim to nieważne zostało rozwinięte, już zdążyłaś wrócić myślami do tamtej jednej jesiennej soboty w 2020 roku, kiedy zupełnie bez zapowiedzi przyjechała ciocia Jadzia z torbą i pretensjami. Z tą swoją cichą miną, po której wiadomo, że zaraz powie coś pasywno-agresywnego o wychowaniu. Mama nie miała odwagi powiedzieć jej wprost, że nie jest mile widziana, a ty nie miałaś gdzie uciec, więc przesiedziałaś z nią 3 dni, udając, że nie masz gorączki od stresu. I teraz, kiedy mama mówi przez telefon: w sumie to nieważne, pogadamy później, ty już widzisz tę walizkę w korytarzu. Słyszysz ten głos w kuchni i myślisz: nie, tylko nie znowu. Scena trzecia. Wyobraź sobie, że podchodzi do ciebie szef i mówi: hej, masz chwilę? Pogadamy na osobności? I teraz nie wiadomo, czy chodzi o awans, czy o pożegnanie, czy masz się cieszyć, czy szukać kartonu na rzeczy z biurka. Niezależnie od tego, co właśnie robisz, czujesz, że ta rozmowa jest od tego ważniejsza. W tym czasie czujesz, jak wzrasta ci adrenalina, pot pojawia się na karku, a jądro półleżące tańczy kankana w środku głowy. Każda z tych historii pokazuje, jak luka informacyjna wyolbrzymia napięcie. Bo nie chodzi o to, że chcemy wszystko wiedzieć. Chodzi o to, że kiedy czujemy, że wiedza jest blisko, ale jeszcze poza zasięgiem, nie potrafimy przestać myśleć o tej informacji, której nam brakuje. To trochę jak lizak zawinięty w 3 warstwy folii. Nie musisz go jeść, ale dopóki nie odwiniesz, nie odpoczniesz. Dobra, to teraz pytanie, które powinno pojawić się dużo wcześniej, ale wiadomo, człowiek potrzebuje najpierw opowiedzieć o pietruszce i jądrze półleżącym, żeby dotrzeć do sedna. Bo przecież to logiczne. Więc jak mówić tak, żeby nie siać chaosu, ale też nie mówić wszystkiego? Czyli jak zostawić drugiemu człowiekowi luźną ciekawość, a nie życiowy niepokój egzystencjalny? Bo nie wiem, czy zauważyliście, ale ludzie mają jakiś dziwny talent do zostawiania nas w pół zdania. Musimy porozmawiać. Mam coś, co może cię zaskoczyć. Nie wiem, czy powinnam o tym mówić, ale i nic. To jest komunikacyjny odpowiednik rzucenia komuś granatu do pokoju i zamknięcia drzwi. Niech się dzieje. Emocjonalny roller coaster. No przecież nie trzeba robić ludziom z głowy od razu archiwum X. Złota zasada numer 1. Nie zostawiaj ludzi z więcej niż jednym pytaniem naraz. Jedno pytanie, ok, to ekscytujące. 2 pytania, zaczynasz się martwić. 3, zaczynasz podejrzewać, że twój pies wie więcej niż ty. Więc jak mówić nie wszystko, ale wystarczająco? Po pierwsze, zadbaj o to, co druga osoba może sobie dopisać, bo ludzie czasem są jak ChatGPT.
Jeśli zostawisz im pół zdania, to oni dokończą i niekoniecznie zgodnie z twoim scenariuszem. Po drugie, zostaw wentyl. Nie mogę teraz o tym mówić, ale to nic złego. To nie jest słabość, to jest troska. To jest mówienie: widzę cię, wiem, że możesz się zamartwiać. Nie musisz. Po trzecie, jeśli naprawdę nie możesz czegoś powiedzieć, to powiedz to wprost. Ludzie to zniosą. Gorzej znoszą domysły niż brak konkretu. Więc nie musisz mówić wszystkiego, ale zostaw komuś coś w rodzaju metaforycznego ciasteczka. Tu masz. Nie jest to pełna kolacja, ale wystarczy, żebyś nie głodował przez cały dzień. I niech to będzie motto tej części. Nie wszystko, ale wystarczająco. Nie bezwartościowy clickbait, tylko empatia. Nie zgadnij, co mam na myśli, domyśl się. Tylko jeszcze ci nie powiem wszystkiego, ale jesteś bezpieczny. Bo właśnie tu zaczyna się ta cienka granica między tym, żeby zostawić drugiemu człowiekowi przestrzeń na ciekawość, a tym, żeby wrzucić mu do głowy granat i powiedzieć: zaraz wracam. A jak z tej przestrzeni korzystają ci, których codziennie widujemy w mediach? Cóż, luka informacyjna może być jak nożyk do masła, którym delikatnie rozsmarujesz ciekawość, zostawiając drugiej stronie miejsce na myślenie. Może być też jak maczeta. Jeśli użyjesz jej nieuważnie, to się potem dziwisz, że ktoś biegnie z bandażem. No to lecimy po kolei. Od tych, którzy używali luki jak artyści, przez tych, którzy przesadzili z performancem, aż po tych, których luką informacyjną zajął się sąd. Steve Jobs to był gość, który mógł wejść na scenie w golfie, wziąć łyk wody i przez 10 sekund nie powiedzieć nic. A i tak cały tłum siedział jak zahipnotyzowany. Nie dlatego, że coś się zawiesiło w systemie Apple'a, tylko dlatego, że Jobs wiedział, co robi. On nie potrzebował wstępu w stylu: dziś opowiem wam o przełomowej technologii, która zrewolucjonizuje wasze życie. Nie. On brał oddech, patrzył publiczności w oczy i mówił: jeszcze jedna rzecz. 3 słowa, a sala eksplodowała. Bo to był znak, to był rytuał. Jakby Gandalf powiedział: nie czas jeszcze umierać. I nagle wbiegał z posiłkami na koniach. I co ważne, to nie było puste zdanie, to nie był clickbait, bo po jeszcze jedna rzecz następowało coś wielkiego. W 2001 roku iPod, w 2007 iPhone, w 2010 iPad. I Jobs nie mówił, że zmieni świat. On po prostu mówił: chcemy zrobić coś, co po prostu działa. To nie jest telefon, to jest iPhone. Zaprojektowaliśmy to tak, żebyście nie musieli czytać instrukcji. To nie była luka informacyjna zostawiona dla samego napięcia. To było świadome dawkowanie informacji prowadzące do ujawnienia, które spełniało oczekiwania, często je przebijało. Jobs nie wrzucał ludzi w niepokój, nie zostawiał ich z myślą: czy coś się wali? On zostawiał ich z poczuciem: nie mogę się doczekać, co będzie dalej. I teraz pytanie: co on robił tak dobrze? Budował kontekst, tworzył napięcie, ale, i to najważniejsze, zawsze domykał. Nigdy nie robił niedopowiedzenia, które zostawiało ludzi z duszą na ramieniu. Zawsze było: zostań jeszcze chwilę, bo mam coś fajnego. To była luka informacyjna etyczna, celowa, elegancka. Jak scena w filmie, w której wiesz, że zaraz coś się wydarzy, ale nie boisz się, że cię to zniszczy. Raczej, że to będzie dobre. A teraz Elon Musk. Mistrz krótkiej formy i wielkiego zamieszania. 7 sierpnia 2018 roku, godzina 12:48 czasu wschodniego. Elon Musk, człowiek, który z równą pasją wysyła rakiety w kosmos, samochody na autopilocie i tweety bez filtra, pisze jedno zdanie. Nie elaborat, nie oświadczenie prasowe. Po prostu: rozważam zdjęcie Tesli z giełdy przy cenie $420 za akcję. Finansowanie zabezpieczone. Po angielsku to było 9 słów, ale to było najdroższe 9 słów w historii Twittera. Akcje Tesli, boom, skaczą w górę. Media wchodzą w tryb breaking news. Ekonomiści wypluwają kawę, inwestorzy chwytają telefony, a analitycy dzwonią do siebie jak w amerykańskim thrillerze.
Czy ty to widziałeś? W godzinę wartość Tesli rośnie o 14 miliardów dolarów. Tylko że nikt nie wie, czy to prawda. Nie ma dokumentów, nie ma potwierdzenia, tylko tweet. Potem cisza. I to właśnie jest luka informacyjna w wersji na sterydach. Mało treści, duże konsekwencje. Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych nie ma poczucia humoru. Efekt? Kara 20 milionów dolarów. Obowiązkowa rezygnacja Muska z funkcji przewodniczącego Rady Nadzorczej Tesli na 3 lata. Obowiązek zatwierdzania przez prawników jego tweeta związanego z Teslą. Czyli jeśli zostawiasz takie napięcie, upewnij się, że nie wciągasz w to Wall Street, bo może być grubo. I trzeci przykład. Elizabeth Holmes, czyli zaufajcie mi, mam czarny golf. Elizabeth Holmes ubierała się podobnie do Steve'a Jobsa, ale nie była jak on. Holmes wprowadziła na rynek markę Theranos, która miała zmienić oblicze diagnostyki. I mówiła, tego nie mogę pokazać, bo to tajne. Ta technologia działa, ale nie możemy ujawniać szczegółów. To zbyt przełomowe, żeby o tym mówić publicznie. Czyli luka na luce pokryta zasłoną dymną. Ale inwestorzy dali się złapać, bo to brzmiało fascynująco. Bo tajemnice zawsze smakują lepiej, jeśli są podane przez kogoś w golfie z PR-owym głosem i certyfikatem z Harvardu. Tylko że technologia nie działała. Wyniki były sfabrykowane, a wszystko opierało się na nadziei, że nikt nie zajrzy głębiej. Efekt? Skazanie za oszustwo. 11 lat i 3 miesiące w federalnym więzieniu. Więc tak, mamy już cały wachlarz zastosowań. Od Steve'a, który pakował ciekawość jak prezent pod choinkę, przez Elona, który rzucał niedopowiedzenia jak petardy w Sylwestra, po Elizabeth, która po prostu grała w zgadnij, co mam w pudełku, z pudełka. A gdzieś pomiędzy nimi my. Ludzie, którzy chcą mówić tak, żeby zaciekawić, a nie zostawić drugiego człowieka z kulką lęku w brzuchu. Którzy czasem palną coś w stylu ej, muszę ci coś powiedzieć, ale to nie na teraz. I potem dziwią się, że ktoś do wieczora gryzie skórki i układa testament w głowie. I może nie mamy milionów obserwujących na Twitterze ani sali pełnej dziennikarzy, ale mamy wpływ na drugiego człowieka, na jego wieczór, na jego sen, czasem nawet na jego poczucie bezpieczeństwa. Bo tak naprawdę luka informacyjna to nie magia, to odpowiedzialność. To od nas zależy, czy druga osoba poczuje: o, ciekawe, czy raczej: o nie, co teraz? Więc jeśli masz coś ważnego do powiedzenia, możesz zostawić lukę, ale zostaw też uchylone drzwi. Nie rób escape roomu bez wyjścia. Nie każ komuś rozwiązywać zagadki, od której zależy, czy może zjeść obiad, czy już trzeba szykować walizki. Bo wiesz co? W komunikacji wcale nie chodzi o to, żeby zawsze mówić wszystko, ale żeby to, co powiesz, nie zostawiło po drugiej stronie ciszy, w której echo brzmi jak coś się dzieje i to pewnie coś złego. I właśnie dlatego czasem jedno słowo więcej to nie przegadanie, to prezent dla spokoju, dla jasności, dla drugiego człowieka. Dzięki za dzisiaj. Jeśli ten odcinek Cię zaintrygował, podziel się nim z kimś, kto często mówi: muszę to sprawdzić. A jeśli macie przykłady z Waszego życia, w których wpadliście w lukę informacyjną, podzielcie się nimi w komentarzu. Dajcie znać, czy ten podcast przypadł Wam do gustu, a jeśli tak, zasubskrybujcie nasz kanał, by nie przegapić kolejnych odcinków. Już za tydzień Klaudia opowie Wam o lęcionim i 5 dysfunkcjach, które potrafią zaburzyć komunikację i o tym, jak sobie z tym radzić. Pa!